i widać, że on tego jakby nie chce robić, nie? Ale pójdzie w to i skończy te studia najprawdopodobniej, albo je rzuci po 2-3 latach. Miałem parę takich, kierunków, w sensie zmieniało mi się to, w gimnazjum na przykład automatyka i robotyka, 15 lat będę budował roboty i... My też mając dużo możliwości, oczekujemy doskonałości, oczekujemy tego idealnego wyboru, idealnej opcji, idealnego kierunku. Miałam trochę wyrzuty sumienia, że nie idę na studia, bo wszyscy szli, bo to był taki normalny tok od samego początku edukacji obowiązkowej. Ludzie mają tak bardzo dość tego kieratu, w którym są utrzymywani przez te paręnaście lat życia, że po prostu chcą się od tego uwolnić na jakiś czas. Film ten skierowany jest głównie do maturzystów, którzy naturalnie zadają sobie pytanie, co dalej. Być może borykacie się z wyborem studiów, będąc przytłoczonym ilością potencjalnych kierunków. A może ciężko znaleźć jest wam coś konkretnie interesującego, mimo że możliwości jest mnóstwo. W filmie tym postaram się was zachęcić do gap year. Myślę, że o gap year mówi się teraz coraz więcej, ale stosunkowo wydaje mi się, że wciąż mało osób się na niego decyduje. Opowiem historię swojego gap year, między innymi, oraz przywołam załączę historię również innych osób. Załączę historię osób, które miały do czynienia z gap year i również podzielą się z wami swoją historią, swoją perspektywą. O tych perspektywach będę tutaj w tym filmie mówił dużo, ponieważ niejednokrotnie pewnie powtórzę, że dla każdego gap year też będzie czymś zupełnie innym. Maturę zdałem w maju 2019 roku. Wiedziałem wtedy, a właściwie to już na długo przed, że zrobię sobie gap year zaraz po niej. Cały ten okres też przygotowawczy do matury był takim okresem, w którym prócz przygotowań do matury w mojej głowie formowała się jakaś wyidealizowana wizja na ten cały gap year. I to były podróże, poznawanie nowych ludzi, kultur, obyczai. Gdzieś zakorzenione miałem, być może dlatego, że naoglądałem się wcześniej filmików o tym, jak ludzie spędzają swój gap year. No i to głównie były podróże, tak? Obfite podróże i takie nastawienie na jak najwięcej, jak najszybciej. No i takie też moje było podejście, dlatego po tym jak zdałem maturę, gdzieś tam od razu wiedziałem, że chcę podróżować. Dodatkowo oprócz tych podróży chciałem nauczyć się filmować. Chciałem nauczyć się podstaw filmowania. Więc początkowo takim moim planem było wyjechanie gdzieś za granicę na tak zwany projekt EVS. To są takie długoterminowe projekty organizowane przez organizacje pozarządowe, które są akredytowane do tego, żeby mieć dotację unijną na te projekty. Tak więc ja chciałem sobie znaleźć taki projekt, gdzie już wszystko bym miał właściwie zapewnione na miejscu. I tam na tym projekcie miałbym okazję poznać właśnie ciekawych ludzi, podszkolić się językowo i nauczymy się też filmowania. Stwierdziłem też, że potrzebuję coś, co mnie wyróżni, bo spodziewałem się, że niełatwo będzie dostać się na taki projekt. Stworzyłem więc wideo CV, jako że właśnie gdzieś tam ubiegałem się o stanowisko w branży kreatywnej. Po tym jak zrobiłem wideo CV, normalne CV wraz z tym wideo CV wysłałem do organizacji. I po dłuższym okresie oczekiwania nie otrzymałem
odpowiedzi od żadnej z organizacji. Przez kolejny miesiąc wtedy próbowałem jeszcze swoich sił na platformie Workaway, która zresztą uważam jest fajną platformą dla wszystkich gapierowiczów. Jednak tutaj w tym wypadku też nie pykło. Na wszystkie takie interesujące mnie wtedy projekty było już po prostu za późno. I wtedy było około mniej więcej przełom października, początek listopada. W mojej głowie wtedy pojawił się pomysł, bo doszedłem do wniosku, że nie potrzebuję wcale żadnej organizacji pozarządowej, żebym nauczył się filmować. Zrobienie wideo listu motywacyjnego pokazało mi wtedy właściwie, że mogę nauczyć się tych podstaw filmowania na własną rękę. Tym bardziej, że w dobie internetu w sumie mamy wszystko na wyciągnięcie ręki. I wtedy natychmiast zrodził się pomysł stworzenia filmu, który właśnie oglądacie. The coconut one's better. And then I have a shot of that Don't do that outside of last schools. finger. Push his wife from the cliff. Tequila! You're fine, yeah. I'm not actually out here. Have a shot of W Sheffield była opowiedziana moja pierwsza historia, którą tak jakby z pierwszego scenariuszu, którym chciałem pokazać. No i ta historia właśnie była zbudowana w taki sposób, że gdzieś tam właśnie miałem swój plan A, plan B, plan C. W planie A powiedzmy chciałem się dostać na ten projekt długoterminowy, w planie B coś tam. No i Anglia miała być tym planem, w którym w końcu coś wyszło, czyli miało być mniej więcej takie zgranie, że nie wyszło, aż w końcu wyszło. Dlaczego w Anglii miałem realizować już ten plan, w którym coś wychodzi? Ponieważ w Anglii miałem zarobić i po powrocie z Anglii chciałem już spełniać tą swoją wyidealizowaną wizję idealnego gap year, czyli wizję, w której podróżuję, w której w Anglii miałem nazbierać pieniądze na podróże, po powrocie miałem podróżować. I też wtedy miałem taką wizję na ten film, że im więcej nowych miejsc na filmie się pojawi, tym lepiej. Natomiast po powrocie z Anglii był już lockdown wszechobecny i około covidowa rzeczywistość. W każdym momencie może się coś właśnie wysypać, jak teraz, i za bardzo nie mamy na to wpływu. I to jest tym wszystkim najgorsze. Jedynie co my możemy zrobić, no to się zaadaptować i żyć dalej. To była już połowa mojego gap year i ja wciąż uważałem wtedy, że mój gap year to nie wypał. Mimo że teraz Anglię najlepiej wspominam, to po powrocie z Anglii wciąż uważałem, że mój gap year to nie wypał, bo nazbierałem na podróże i nie mogę podróżować. Co jest, nie? Ja tu chciałem zwiedzać nowe miejsca, poznawać kultury i nie mogę, po prostu nie mogę. Po czasie dopiero musiałem tak jakby zmienić podejście do swojego gap year, zastanowić się nad tym, czym dla mnie gap year jest. No i doszedłem do wniosku, że dla mnie gap year to nie te wszystkie podróże. Chociaż też nie chcę mówić, ponieważ gdyby nie COVID, być może podróżowo zwiedziłbym więcej, no ale jest COVID, tak więc nie zwiedziłem dużo.
Powoli oraz sukcesywnie moje podejście zaczęło ulegać zmianie. Kiedy zacząłem dochodzić do wniosku, że to te wszystkie próby odnalezienia się w tak zróżnicowanej rzeczywistości są dla mnie najcenniejsze, a nie odbębnienie określonej ilości krajów. Bycie elastycznym do bieżących sytuacji stało się dla mnie celem samym w sobie. Chciałem w tym miejscu sprostować, że wciąż uważam wyjechanie do innego kraju za jedno z lepszych doświadczeń, jakie możemy sobie podczas gap year zapewnić. Mój problem był po prostu problemem w mojej głowie. Zacząłem wreszcie doceniać walory swojego gap year, w szczególności projektu filmowego, który właśnie oglądacie. Obszerne rozkminy nad tym filmem okazały się być głównym dla mnie celem, trzymając mnie w ryzach do dziś. I nie wyobrażam sobie innego gap yearowego scenariuszu. Co się robiło? Zajebisty. Pan jeździł, nie? No coś tam jeździłem kiedyś. To czemu Dawno. Nie chcę mi się. Teraz mamy na wymianę mamy brata. No wiem. No. Taki sam. Pozdrawiam. Znajdźcie różnicę. Tylko jeździ na pedałach. Nagrywasz to? Ja tak. Pozdrawiam polską policję. O! Jest syte. Zostajemy. Czekaj, bo... Dobra, chodźcie tu wszyscy. Trzeba Skacze. Przyszedł październik. Poszedłem na studia, okazało się, że po pół roku przerwałem te studia. Stwierdziłem, że to chyba nie jest to i raczej wolałbym studiować coś bardziej technicznego, coś bardziej wyprofilowanego. I obecnie pracuję, montuję ten film. Jak skończę montować ten film, to na boku gdzieś tam w wolnym czasie będę się uczył programować. Jeżeli stwierdzę, że programowanie jest dla mnie i mi się to podoba, to dopiero będę rozważał tak jakby temat studiów. Czyli okazało się, że tak jakby
wciąż jestem na gapier. No i zobaczymy, jak ten gapier długo będzie trwał tak naprawdę. I w tym miejscu powoli kończy się moja historia. Poznaliście moją perspektywę, a teraz zachęcam was do serii wywiadów, którą przeprowadziłem właśnie w ramach tego filmu. W wywiadach tych poznacie jeszcze więcej perspektyw i myślę, że tutaj jest to wszystko kluczowe. Pierwszy wywiad, który przeprowadziłem, jest to wywiad z Kubą Kublińskim. I wywiad ten przeprowadziłem dosyć dawno, ponieważ w momencie tego wywiadu mi zostało jakieś 3 miesiące mojego gapier. Mówiąc to mam na myśli, że zostało mi 3 miesiące do rozpoczęcia studiów, które później przerwałem. Kuba natomiast dopiero gapier zaczynał, tak więc od niego poznać tą perspektywę osoby, która dopiero wybiera się na gapier. Dlatego też rozmawiamy o jego obawach, o jego podejściu do gapier oraz o jego planach. No myślę, że coś na pewno ciekawego się dowiecie z tego wywiadu. Gorąco zapraszam. Dobra, jak maturę? Kurde, matury właśnie nie wiem. Ja się nie sprawdzałem jeszcze wyników, no nie? No ale to możesz czuć, nie? Czy dobrze, czy nie dobrze. No z polskim to nie wiadomo, nie? Zobaczymy jak mi rozprawka pójdzie i tak dalej. O resztę jestem w miarę spokojny. Ja się raczej zdałem, nie wiem na ile przebiłem procent czy coś. Ale myślę, że zdałem, więc to się w sumie liczy. A jak coś, to troszeczkę sobie znajdę czasu przez ten rok i poprawię to po prostu za rok. Jak już wiesz, będę miał kierunek, na który na który chcę iść, no to właśnie wtedy jakby poprawię to, napiszę to, co mam napisać, no i... Bo miałem parę takich, wiesz, kierunków, w sensie zmieniało mi się to, wiesz, w gimnazjum na przykład automatyka i robotyka, wiesz, 15 lat będę budował roboty i będę, wiesz, jak z filmu będę budować roboty. Później jakby poszedłem na tego elektronika i totalnie, wiesz, zły strzał, po prostu, no i źle trafiłem, no nie ukrywam, bo niektórych to naprawdę, wiesz, mają zajawkę na to, żeby coś grzebać przy kabelkach, coś tam a ja mam tak nie za bardzo, nie? Bo na przykład mój kolega, który tak też wydaje mi się, że nie trafił z kierunkiem, no nie, w sensie na wszystkich lekcjach po prostu spał, powiedzmy, i dowiedział się właśnie, że w Oświęcimiu otwierają automatykę i robotykę, jeśli się nie mylę, ale coś właśnie takich stricte techniczno-elektronicznych kierunków. Nie wiem, czy to automatyka i robotyka, ale coś takiego, nie, w Oświęcimiu, i chcę na to iść zaocznie, przez to, że wiesz, parcie rodziny troszeczkę, że ma iść na studia. I widać, że on tego jakby nie chce robić, no nie? Ale pójdzie w to, no i skończy te studia najprawdopodobniej, albo je rzuci po 2-3 latach. Właśnie wróciłem, jest wiosna, wróciłem do starej zajawki, czyli do deskorolki, no nie? Nie powiem, że to jest jakieś przyszłość, po prostu jakaś zajawka, no nie? Fajnie wrócić do czegoś, co masz, wiesz, po prostu, co ci daje radochę samo w sobie. Ostatnio na przykład z kumplem się umówiłem na to, że mamy stawiać na nogi Commodore 64, taki wiesz, stary. Tak, i taki retro gaming sobie zrobić, powiedzmy. I to też dużo to zajmie i właśnie chciałem mieć taki, wiesz, czystą banię po prostu na to, żeby to zrobić. No i co, no, mam taki plan, że no szukam teraz pracy, no i tak, wiesz, gdzieś wyjechać. Najlepiej do Holandii albo do jakiejś, wiesz, żeby sobie pobyć miesiąc, 2, zarobić troszeczkę więcej, żeby móc mieć taki, wiesz, taką poduszkę finansową. Wodek to tak w sumie nazwał. Poduszka finansowa. Potrzebujesz tych pieniędzy, żeby na przykład zajawkę pociągnąć na lepszy poziom. Ja też tak jestem już rok w plecy, no nie, po technikum. Tak jak ja, nie? No. I to jednak długo się jakby, wiesz, wahałem do tego, czy po prostu iść na byle jakie studia, żeby po prostu nie przeskoczyć, bo jeśli pójdę teraz na studia po tym gapierze, to będę z ludźmi 2 lata młodszymi, 2. Wiem, że jakieś tam oczekiwania w sumie z tyłu głowy mam. Tak, wiesz, no nie wyzbędziesz się tego, no nie, co robicie. Ale staram się nie mieć takich oczekiwań, że wiesz, że za rok będę dokładnie wiedzieć, co chcę robić tu i no, tego nie przewidzisz, no nie? Bo jednak, wiesz, dużo osób teraz miało, wiesz, 2020, nowa dekada, zaczynamy, lecimy i co? I koronawirus, i siema. I siedzimy w domu przez 4 miesiące. Taki gapier, tak według mnie teraz, to żeby się do czegoś przekonać tak bardziej, niż wiedzieć jakby na 100%, że to jest to. Tak chociaż przekonanie jakieś, że ten kierunek. Albo się upewnić, albo totalnie go zmienić. Ale tak już, wiesz, bez tego nacisku szkoły i tak dalej. Tylko nie poznałem jeszcze osoby, co wiesz, chociaż ktoś może by się znalazł.
wiesz, że stricte, Sporadycznie, ale... wiesz, chce być od dziecka kimś chce być i leci prostolinijnie po prostu do tego celu. No. Ja na przykład to jest dziwne, na kierunku technicznym, technik elektronik, zacząłem się jarać psychologią, no nie? No. I takie nauki humanistyczne i tak, nie wiem, myślę, że jak może przez ten rok, może się bardziej w to pójdę, wiesz, tak, chciałbym jakby, wiesz, być bardziej samodzielny, tak stricte, wiesz, wejść już w tą dorosłość, powiedzmy, No. bo jednak dużo osób też idzie na studia po to, żeby sobie przedłużyć jakby, wiesz, dzieciństwo, nie? No. A ja już czuję, że ja już to dzieciństwo mam za długo. Coś iść, bo zawsze może, wiesz, zawsze może zostać tym dzieciaczkiem i mieć takie, właśnie fajne to jest, no nie chcę się tego wyzbyć totalnie, ale No wiem. że jednak trzeba się obudzić. Właśnie chcę ten rok, żeby on był dla mnie takim, wiesz, wiadrem zimnej wody, powiedzmy, żeby zacząć się, powiedzmy, ogarniać, tak znaleźć, powiedzmy, wiesz, taki kierunek chociażby, chociaż chciałbym zwiedzić troszeczkę, popodróżować, nie wiem jak mi się to uda przez tą pandemię. No, to nie ma co planować na nie. No, właśnie, no wiesz, spontaniczne decyzje na długofalowe skutki, to nie, zawsze mi to dobrze wychodziło. Że po prostu, wiesz, spontanicznie coś bierzesz, ale na Ma przykład, to skutki zajebiste. tak. No. Właśnie jak pojechałem na Woodstock, no nie, to się zebrałem 5 godzin, coś takiego, w sensie rozmawiałem dzień wcześniej z ziomkiem i nie miałem po prostu gdzie spać, nie miałem namiotu, nic. Kupiłem szybko bilet, siedziałem w przedziale, znaczy nawet na korytarzu po prostu. Poznałem naprawdę w tym pociągu przez te parę godzin poznałem więcej ciekawych ludzi niż przez 4 lata w technikum. W sensie każdy był jakby, wiesz, inny, rozmawiałem z byłym policjantem o legalizacji marihuany. Chociażby, to jest takie, wiesz. I to spontanicznie wyszło, nie? I nie żałuję niczego. No straciłem troszeczkę pieniędzy, ale nie żałuję niczego, nie powiem. Mam jedną obawę, że minie rok. Będzie mało. Nie, i będę w tym samym punkcie, że nie wiem co dalej. I też to jest jedna z tych obaw, że znaczy to taka największa, że po prostu minie ten rok, a miną tak, ja się obudzę i jestem. Wiesz, ten sam punkt. Może się okazać tak, nie chciałbym tego zrobić, że nie pójdę na studia później. A nie chciałbym tego robić. Chciałbym właśnie pójść na jakieś studia i się, wiesz, rozwinąć bardziej. No, czy może się okazać, że akurat się dojdziesz do wniosku, że się lepiej rozwiniesz i... Bez? Tak. Może tak być? No, bardzo bym nie chciał skończyć na etacie. Chociażby jak nie pyknie, no to się widzimy na etacie. To na winą ma to akurat, ale jednak fajnie sobie położyć trochę, tak mniej schematycznie. Nie bać się tego, że zawiedziesz oczekiwania rodziców, bo czasem się nie da spełnić oczekiwań i lepiej po prostu niby zawieść, ale pójść w inną stronę i jeśli to są dobrzy rodzice i tak dalej, no nie? To powinniście zrozumieć, że robisz coś innego niż oni by chcieli i się w tym spełniasz. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem. Fajnie, no. Ale coś takiego, że dużo osób właśnie idzie na jakieś studia czy coś, no bo tak wypada, no nie? Drugi wywiad, który przeprowadziłem, to wywiad z Julką Stypułą. Julkę, co ciekawe, poznałem dzięki mojej cioci, ponieważ moja ciocia miała znajomą w pracy, której to córka właśnie robiła sobie gapier w tym samym momencie co ja. I z Julką, pamiętam, spotkałem się w Krakowie przed naszymi gapierami, gdzie wymienialiśmy się pomysłami. Ja pamiętam też Julce wtedy pokazałem EVS, pokazałem Workaway. No i później nasze drogi się rozeszły, natomiast gdzieś tam cały czas podczas gapier kontaktowaliśmy się ze sobą i wymienialiśmy się spostrzeżeniami. Pamiętam też, że oboje mieliśmy takie dosyć idealistyczne podejście do tego gapier i po drodze oboje dochodziliśmy w sumie do podobnych wniosków. W sumie ty też możesz opowiedzieć, jak to wtedy wyglądało u ciebie, taki początek, tak jakby początek tego, że się chciało coś zrobić, chciało się gdzieś pojechać, doświadczać, poznawać nowe miejsca, tylko możliwości było za dużo. Tak, na początku możliwości było za dużo. Na samym początku w ogóle było tak, że ja miałam trochę wyrzut sumienia, że nie idę na studia, bo wszyscy szli, bo to był taki normalny tok od samego początku edukacji obowiązkowej,
Już tam się przechodziło z przedszkola do podstawówki, z podstawówki do gimnazjum i tak dalej. To było wszystko naturalne, jedynie kwestia wyboru szkoły, więc jakby było mniej możliwości patrząc na to, co później się wyklarowało na początku myśli o gapierze. No i na początku ja nie miałam praktycznie żadnego pomysłu. W sensie to było tak, że było mnóstwo jakichś tam informacji napływających do mnie, ale nie miałam jednego stricte. Jak się spotkaliśmy, to wysłałam zgłoszenie też do jakiejś takiej... Zaczęłam w ogóle szukać jakiegoś takiego długoterminowego wyjazdu, jakiegoś wolontariatu albo coś w tym stylu. Pamiętam, że wtedy wysłałam zgłoszenie do Grecji. Już nawet nie pamiętam, co to było dokładnie, ale coś z tych rzeczy, o których mi mówiłeś wtedy. I zainteresowałam się bardziej workawayem, bo nie kojarzyłam wcześniej, ani nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. Założyłam konto. Na początku myślałam właśnie jakieś Portugalii, na pewno coś związanego ze sportami wodnymi. Patrzyłam też na Fuerte, na Wyspy Kanaryjskie, tam Hiszpanię, żeby było ciepło, sporty wodne i jakaś inna kultura. I wysłałam, pamiętam, parę zgłoszeń. Też w którymś momencie miałam wyjechać na Maltę, bo to było w formie, że tam miałam pomagać. To był jakiś hostel w ogóle, w Valletcie bodajże. I oni tam dawali jakieś małe kieszonkowe, ja tam miałam pomagać, jeśli chodzi o obsługę klienta i tam jakieś małe prace, jeśli chodzi o sprzątanie. Takie typowe generalnie, co znajdziemy na Workaway. I już byłam prawie zdecydowana, że tam lecę. Ale zaczęłam wtedy kminić też z Tajlandią i w ogóle z jakąś taką dalszą podróżą. Zaczęło się od tego, że obserwowałam taką dziewczynę od dłuższego czasu, joginkę, która taki wyjazd organizowała. Ja też wcześniej coś tam robiłam jogę, ale na takim bardzo podstawowym poziomie. Jakieś takie filmiki na YouTubie, też nie wiedziałam, z czym to się wiąże i tak dalej. Tylko tak bardziej jeśli chodzi o aktywność fizyczną, żeby coś zrobić. I ja pracowałam wtedy w firmie mojej mamy, więc miałam też tyle dobrze, że jakieś tam fundusze mi spływały i że zarabiałam w trakcie tego na tą podróż. Też szukałam oprócz tego innej pracy, bo jednak praca z mamą to jest jednak coś innego niż kiedy idziesz faktycznie i masz jakieś tam godziny pracy i tak dalej. Wysłałam też parę CV, pamiętam. Koniec końców dalej byłam spedytorem u mojej mamy w firmie. No i tak minął mi wrzesień, październik, listopad, grudzień. Ja dalej szukałam czegoś na Workaway i nie wiedziałam, czego wybrać. Nie było też takiej oferty w 100%, która ja też idealistycznie to patrzyłam, chciałam taką idealną ofertę, Dokładnie. gdzie będą sporty wodne, dostępne jakieś małe kieszonkowe, będę mieć jakieś 6 godzin pracy, a resztę czasu spędzę na eksplorowaniu jakiejś wyspy, miejsca, czy gdziekolwiek to było. I u mnie tak samo właściwie to wyglądało, że zamiast tak jakby jechać na jakikolwiek workaway, który się wydawał ciekawy po prostu i pojechać zobaczyć jak tam będzie, to ja szukałem takiego workaway, który mi powiedzmy zapełni wszystkie moje kryteria, które miałem i to było chyba najgorsze podejście. Też to się wiąże z pewnego rodzaju stereotypami, bo mimo wszystko jak się bardziej w mojej głowie niż w głowie znajomych, bo trochę się też tego obawiałam. Może nie o takie społeczne wykluczenie, bo miałam swoją grupę znajomych, z którymi się tam widziałam, dalej się widuję i wszystko jest w porządku, tylko jednak to jest trochę inny wybór niż ten normalny, powiedzmy w cudzysłowie. No i wahałam się, jak to zostanie odebrane, czy ja później będę też z młodszym rocznikiem, czy się dogadamy, czy złapię gdzieś tam jakiś kontakt właśnie z tymi ludźmi. No i na początku też miałam właśnie dużo bardzo takich obaw i też to mnie stopowało jakby nie poszłam w ten ten gapier w 100%, tylko dalej miałam jakieś takie wahania, czy faktycznie to jest dobre, mimo tego, że już rok akademicki się zaczął i tak dalej, to dalej się na tym zastanawiałam. Zdecydowałam się wyjechać na wyjazd jogowy do Tajlandii
taki zorganizowany na początku. Pomyślałam, że to będzie dobry wstęp, jeśli chodzi o samotną podróż w kraju na drugim końcu świata. Pomyślałam, że Justyna, dziewczyna, która prowadziła ten wyjazd, w razie czego mi pomoże i będę miała jakiś taki wstęp, że nie będę w 100% sama, nie będę w 100% musiała wszystkiego, jakby nie będę zostawiona sama sobie. I to też mi dało taki trochę komfort psychiczny, że w razie czego to jakoś to będzie. Też kwestia mojej mamy, która na początku też była sceptycznie w ogóle nastawiona do tego. Tak 50-50, bo nie wiedziała po prostu z czym to się wiąże, też nie stykała się z tym wcześniej, więc nic dziwnego, że miała takie podejście, a nie inne. Ja też byłam niezdecydowana, podejrzewam, że gdybym była tak w 100% zdecydowana, też jej reakcja mogłaby być inna. Ale że ja byłam niezdecydowana, ona też nie wiedziała z czym to się wiąże, to jednak musiało przejść trochę rozmów, zanim doszłyśmy do tego wszystkiego i do tego wyjazdu i jakby do całości. No są dwie takie obawy, najbardziej powszechne. I pierwsza obawa to jest obawa rodziców, że jeżeli ich tam syn, córka wezmą sobie gapier, to stracą wszystkie takie nawyki ze szkoły. Tak. I po gapier nie będą chcieli się już kształcić. Tak, To jest najbardziej popularna właściwie chyba obawa ze strony rodziców. Z kolei obawa osoby, która zdała maturę i chce sobie gapier zrobić, to jest obawa o to właśnie, że będziemy rok w plecy. Niby. Tak. Ja takiej obawy akurat nie miałem zupełnie, ale wiem, że dosyć to jest takie powszechne, że nie chcemy być rok w plecy. Tak, ja miałam coś takiego. No, moi znajomi zaczynali studia i nie spotkałam się w żadnym momencie z jakimiś przeciwnymi zdaniami, jeśli chodzi o mój wybór. Więc no, myślę, że to bardziej się działo w mojej głowie niż faktycznie w rzeczywistości. Jak tak patrzę na to z perspektywy tych 2 lat, to się zaciera gdzieś tam. To później już nie ma takiego znaczenia, tylko jakby życie trochę leci dalej i są ważniejsze, zaczynają niektóre rzeczy być ważniejsze. Jeśli osoba będzie chciała się kształcić, to będzie się kształcić, jakby nie patrząc na studia czy na jakieś uczenie wyższe, tylko mówiąc ogólnie. No jeśli nie będzie chciała, no to nie będzie, to pójdzie do pracy. Jeśli to będzie odpowiadać, to w czym jest problem też. Ludzie zmieniają studia, ludzie rzucają studia, ludzie po prawie w ogóle nie pracują w tym, bo w ogóle im się to nie podoba. Przykładowo mój znajomy tak ma, który jest 7 lat starszy ode mnie i też spotkałam się właśnie z dużą ilością takich zdań, że te studia że gdybym mieli wybierać wcześniej, to nie szli na przykład tak wcześniej na studia. Albo wybrałabym inaczej, a trochę odeszłam w No bardzo mało osób jest takich, które wiedzą od małego, że chcą być psychologami, pójdą na tą psychologię i będzie to strzał w 10, nie? Tak. To są właściwie bardzo, wydaje mi się, rzadkie sytuacje. No i taki gapier fajny jest do tego, żeby się zastanowić nad tym, co faktycznie, czego my oczekujemy w ogóle od studiów, no nie? Czego w ogóle oczekujemy ogólnie. Ogólnie, też właśnie. jakby możemy spróbować wtedy różnych rzeczy, nowych rzeczy, na których na przykład nie mieliśmy czasu, bo jednak te 12 lat tego obowiązkowej nauki to jest taki bieg trochę. Robić te wszystkie rzeczy trochę nie myśląc nad tym i czasami nie mamy czasu zastanowić się, co tak naprawdę lubimy, albo są takie rzeczy, których chcielibyśmy spróbować i na przykład nie mamy na to czasu i to się odkłada. No przecież często tak jest, że osoby starsze, które na przykład mają już jakieś wykształcenie, powiedzmy ułożone w miarę życia, że mają dziecko, rodzinę, czy tam jakikolwiek model, jaki chcą mieć. I często jest coś takiego, że no jak byłam młodsza, to chciałam robić to, ale nie miałam czasu i to jakoś tak poszło i później to już tylko machałam to ręką. Ja nie chciałam czegoś takiego, nie chciałam żałować, że czegoś nie zrobiłam i nie chciałam też robić czegoś, czego nie lubię. Bo ja też jakby ogólnie z natury jestem perfekcjonistką i staram się z tym walczyć, ale no to jest takie... Chcę, żeby
chcę, żeby było jak najlepiej, jakby jeśli chodzi o jakieś szczegóły, jak robię na przykład jakąś pracę albo cokolwiek. No ale też właśnie miałam jakieś oczekiwania co do tego roku, że skoro już, to tak w mojej głowie brzmiało, skoro już robię jakiś rok, to wypadałoby zrobić coś super, nie? A to w ogóle nie jest tak. Można robić cokolwiek tylko się chce, tylko żeby się faktycznie odstresować. W takim gapier się wszystko może wydarzyć tak naprawdę. Mamy poukładane plany i robimy sobie gapier i to nasze te wszystkie poukładane plany wywraca do góry nogami. My się w tym odnajdujemy, no a później być może czerpiemy z tego korzyść. No to nie będzie też tak, że gapier nam zagwarantuje sukces, bo tak zupełnie nie jest. Ja gdybym wybrała studia od razu po maturze, to pewnie poszłabym na jakieś pierwsze lepsze. To może nie uznawamy tego też, że pierwsze lepsze. No ja tam myślałam o albo psychologii, jakiejś kognitywistyce, kulturoznawstwie, ale jakby poszlibyśmy na jakieś tam studia, to też nie wydaje mi się, że nie byłam z tego zadowolona. To były po prostu trochę inne doświadczenia, ale też myśląc o tym, czego mnie doświadczyła, to byłoby mi smutno. Znaczy, kurczę, te doświadczenia są strasznie ważne dla mnie. Takie do dnia codziennego. Że tu pisanie CV do różnych firm, czy tam wysyłanie, to samo to jest super. No mnie właściwie zrobienie wideo CV Pamiętam. do ubiegania się o ten projekt AVS. Dopiero zrobienie wideo CV mi pokazało, że się mogę sam uczyć filmować i robię ten film. No właśnie. A gdybym nie zrobił wideo CV, To wiesz, w ogóle... to bym nie robił tego filmu. Mało tego, jak robiłem tam to CV, to dostałem od szwagra tego laptopa. Gdyby mi go nie wręczył, to też bym w ogóle nie zrobił tego wideo CV. Co by mi nie pokazało, że mogę się nauczyć sam filmować. Śmieszne. No to jest takie, wiesz, no... Ciąg wydarzeń. Ja w ogóle zaczęłam lepiej się czuć z tym gapierem, kiedy przestałam określać jakiś okres czasu jako gapier. Tylko teraz to jest jakby tak filozoficznie trochę, ale to jest życie. No jakby przeżywam życie, jakby moje życie pędzi dalej. I jakoś tak w którymś momencie po prostu zaczęłam robić i wykorzystywać okazje, jakby nie szukałam niczego szczególnego, ale wykorzystywać okazje, które mi się gdzieś tam nawinęły. I już przestałam to traktować jako gapier, mimo tego, że wciąż nim jest. To jakoś mi tak się lżej żyje dzięki temu. To też jest ciężkie w ogóle. Gapier w ogóle to też jest ciężka sprawa tak naprawdę. To nie jest tak, że od razu się stresujemy. Ja fajnie byłam w Tajlandii, ale Tajlandia też była dla mnie strasznie ciężka. Ja tam były super momenty i było bardzo fajnie i faktycznie doświadczałam nowych rzeczy i spotykałam osób z różnych kultur, ale miałam straszne w ogóle wahania nastrojów, często płakałam i to wszystko było ciężkie. Ciężko też tak, Polska też ma taką trochę mentalność, że ciężko się otworzyć do innych, jak się jest za granicą, gdzie ta otwartość jest normalna po prostu. No to początkowo chciałaś na medycynę, tak? Tak. I później Chciałam było... na prawo. Aha, to jeszcze była przed medycyną. Też nie było tak, że chciałam na medycynę. Później oglądałam w garniturach i dużo wniosku, że tak fajnie mam być na prawie. A później jednak znowu chciałam coś związanego z medycyną, a później już nawet nie z medycyną, o tyle ile z biologią i z takimi bardziej ścisły kierunek. Jak się wchodzi w to wszystko, ja czasami mam jedną myśl i faktycznie fajnie się ją rozwija i tak dalej, tylko że później wchodzi ci milion innych właśnie takich strzałek od tej myśli. Ciężko też, ja mogę powiedzieć tylko i wyłącznie ze swojej perspektywy, ale każdy człowiek ma w ogóle inny charakter, inne podejście, innych rodziców i inną sytuację w innej szkole, inne przeżycia też w przeszłości, bo mi liceum było w kości, dlatego też zdecydowałam się na gapier. I kurczę, to jest niekończąca się w ogóle rozmowa tak naprawdę. Ostatni, trzeci wywiad, który przeprowadziłem, jest to wywiad z Martyną Dank. Martynę poznałem dzięki jednej grupie facebookowej, która zrzesza, powiedzmy, polskich gapierowiczów. I Martyna
jest osobą, która już gapier ma za sobą, bo kilka lat temu zrobiła gapier. Natomiast oprócz tego Martyna również napisała pracę magisterską o gapier. Tak więc gorąco Was zachęcam do tego wywiadu. Rozmawiamy o tej pracy, rozmawiamy o jej gapier, o tym, czym dla niej gapier był. Co ciekawe, Martyna również w ramach tej pracy przeprowadziła serię wywiadów z 15 respondentami. I uważam, naprawdę kawał dobrej roboty zrobiła. Gorąco Was zachęcam. Idąc na studia pierwszego stopnia, zaraz po maturze to nie wiedziałam, co chcę robić. To znaczy myślałam, że wiem, ale w trakcie tych studiów coraz mniej byłam pewna tego. I po obronie, po skończeniu tych studiów inżynierskich stwierdziłam, że muszę się zastanowić, co chcę robić dalej, więc ten gapier to był dla mnie właśnie taki czas na zastanowienie się, na wzięcie oddechu, na odpoczynek. To znaczy spędziłam go dosyć intensywnie, bo cały czas pracowałam, trochę podróżowałam, ale robiłam coś innego niż przez całe nie wiem, 12-15 lat wcześniej, tak? I to był taki pierwszy rok od bardzo, bardzo dawna, kiedy mogłam robić to, co chcę. W ogóle decyzja o tym, że zrobię sobie gapier była bardzo trudna. To znaczy pierwszy raz pomyślałam o tym, że chcę zrobić gapier mniej więcej na początku drugiego roku studiów, czyli 2 lata przed tym gapierem. I wtedy stwierdziłam, że okej, to może to nie jest tak, że muszę po tych studiach od razu iść na coś innego, kontynuować je albo zmienić, albo je teraz rzucić i od razu wybrać sobie inny kierunek, tylko że mogę sobie spokojnie te studia skończyć, skoro i tak nie wiem, co chcę dalej robić, to już skończę. Bo po inżynierze nie wiedziałaś. Po inżynierze nie wiedziałam. Jak do magistra, tak? Robisz? Nie wiedziałam. Nie wiedziałam nawet, czy nie zrobić sobie studiów od początku, chociaż raczej myślałam o tym, żeby od razu pójść na studia magisterskie gdzieś indziej. Zanim powiedziałam o tym, nie wiem, moim rodzicom na przykład, czy znajomym, to minął może rok, tak mniej więcej. Wtedy zaczęłam o tym głośno mówić, że w zasadzie to nie wiem, co chcę później robić. To też wynikało z tego, że całe otoczenie zaczęło pytać po prostu, czy będę kontynuowała te studia, czy nie. Myślisz, w jaki sposób, albo jak bardzo internet, media, kanały na YouTubie, blogi też formują naszą wizję o gapie? No w zasadzie to całkowicie chyba definiują gapier w naszym mniemaniu, nie? No bo patrzymy sobie na tego, powiedzmy, Instagrama jakiejś osoby, która jest na gapierze i wydaje nam się, że tak właśnie gapier powinien wyglądać. Oglądamy sobie jakieś filmy z dalekich podróży i mówimy sobie, okej, czyli jak ja zrobię gapier, to on tak ma wyglądać. Tak? Czyli chcemy to powtarzać. Chcemy powtarzać, bo nam się wydaje może ciekawe, interesujące i to dobrze. To dobrze, bo to jest... takie inspiracje są pożądane i myślę, że dzięki takim inspiracjom wiele osób odkryło to w ogóle, że mogą podróżować. Ale nie każdy gapier musi tak wyglądać. Nie każdy gapier w ogóle musi się łączyć z podróżami, bo nie każdy też musi podróżować. Nie każdy musi to kochać, to lubić. Bo jesteśmy różni, tak? A gapier może wyglądać w zupełnie inny sposób. Każdy gapier wygląda trochę inaczej i taką złotą zasadą gapier chyba jest to, żeby się nie spodziewać czegoś po nim wielkiego. To znaczy chyba się nie spotkałam jeszcze z żadną osobą, której gapier by wyglądał w taki sposób, w jaki sobie to ta osoba wymarzyła. Dlatego jeśli gapier wygląda w ten sposób, że się przez cały rok, czy przez te kilka miesięcy, czy przez więcej niż rok, bo też różnie bywa, to nie musi być 1 rok, że przez większość tego czasu się chodzi do pracy albo siedzi i zakuwa do matury, bo chcemy ją napisać lepiej, albo po prostu
spędza się więcej czasu ze znajomymi, z rodziną, albo robi się dokładnie to samo, co się robiło podczas chodzenia do szkoły czy na studia, tylko oprócz tego ma się więcej czasu na to, żeby sobie pójść na basen. To też jest spoko, tak? Nie każdy musi wyjechać. To też jest gapier. To też jest gapier. Tak, to też jest gapier, jeśli tylko nie jest to pójście właśnie na studia czy kontynuowanie studiów tak, bez przerwy. A to nawiązując do wywiadów, które robiłam w mojej pracy magisterskiej, 14 osób na 15 pracowało podczas tego gapier i praktycznie wszystkie z nich powiedziały, no może nie wszystkie, prawie wszystkie, stwierdziły, że dzięki temu, że pracowały, to faktycznie poznały wartość pieniądza i stwierdziły, że nie chcą kontynuować tej pracy, dlatego że wiedzą, że jak zdobędą jakieś doświadczenie, czy jak zdobędą jakieś wykształcenie na studiach, to będą zarabiać więcej. Czyli to ten sam bodziec może praktycznie w zupełnie inną stronę nas pokierować, tak? Czyli idziemy do pracy, czujemy ten smak pieniądza, poznajemy ten smak pieniądza, ale jednak on nas skłania nie do tego, żeby zostać w tej pracy, tylko żeby się bardziej kształcić, żeby zarabiać więcej. Więc to jest też ten czynnik, który właśnie sprawia, że my po gapie chcemy się właśnie kształcić. Tak. Chcemy wrócić na uczelnię. Już być może przemyśleliśmy lepiej edukację i przyszłość swojej edukacji. I też na tej uczelni będziemy bardziej zmotywowani przez to, że tam się chce. I prawdopodobnie też wybierzemy już kierunek, który bardziej nam odpowiada, więc będziemy bardziej zaangażowani i z łatwością nam będzie robienie tytułu jakiegoś. Dokładnie jest tak, jak mówisz. Generalnie w ogóle, zgodnie tak nawiązując do innych badań wcześniej przeprowadzonych w innych krajach, wynika z tego, że większość osób, które zrobiły sobie gap year, są właśnie bardziej zmotywowane do pracy, więcej są w stanie poświęcić czasu na to, żeby osiągnąć jakiś tam stopień naukowy na przykład i są bardziej zdeterminowane do tego, żeby te studia skończyć. Bo wiedzą, po co to robią, wiedzą, że nie muszą tego robić tak naprawdę, to znaczy, że to nie jest ich przymus społeczny, tylko to jest ich wewnętrzna potrzeba, ale z motywami gap year to też jest różnie, nie? Można sobie gap year zrobić dlatego, że chcesz podróżować, bo masz taką potrzebę, żeby zwiedzić świat i teraz czujesz, że jesteś młody i masz siłę i masz czas i to jest właśnie to, co chcesz zrobić. Albo możesz sobie gap year zrobić, żeby odpocząć od nauki, nie? I to jest taki najczęściej pojawiający się motyw, że ludzie mają tak bardzo dość tego kieratu, w którym są utrzymywani przez te paręnaście lat życia, że po prostu chcą się od tego uwolnić na jakiś czas. I dzięki temu też często odzyskują tą radość uczenia się podobno. Ze mną też tak trochę było, że miałam problem z tym, żeby się skupić i zmotywować do nauki przed gap yearem, a później już mi to przychodziło z łatwością i z radością. Niektórzy mają na przykład problemy zdrowotne i dlatego chcą sobie gap year zrobić. I to też jest dobry powód na to, żeby sobie zrobić gap year. I to nie mówię tylko o problemach takiej natury fizycznej, tak, ale psychicznej też. Tak, no. Jak ktoś ma takie problemy, no to o wiele prościej jest po prostu sobie zrobić przerwę w nauce i trochę podreperować psychikę niż... Bo część osób, nawet chyba miałaś jedną osobę, która wiedziała, że chce iść na medycynę. Tak. Ale mimo wszystko zrobiła sobie ten gap year. Tak, zrobiła sobie ten gap year, bo nie wiem, czy mówimy o tej samej osobie, ale tam chyba tylko jedna była taka osoba, która chciała iść na medycynę i ona po prostu stwierdziła, że będzie się przygotowywała do matury jeszcze raz. I to jest taka jedna osoba, która w zasadzie w ogóle nie chciała podróżować podczas gap year, też nie miała możliwości, ale to jest też ciekawe, nie? Bo mamy gap year, który w ogóle się nie kojarzy z tymi takimi właśnie instagramowo-tiktokowymi gap yearami, gdzie wszyscy są szczęśliwi i sobie leżą na plaży
i nagrywają śmieszne filmiki stamtąd. Tylko to jest po prostu ciężka praca. Człowiek potrzebuje rytuałów, w tym rytuałów przejścia. I to jest normalne, tak? Mamy takie rytuały przejścia jak na przykład ślub, pogrzeb, mamy pasowanie na ucznia, mamy zdanie matury. Przy czym nie mamy takiego jednoznacznego rytuału przejścia z dzieciństwa do dorosłości. Aktualnie, jako społeczeństwo. No, mamy to zdanie matury, mamy zdanie egzaminu na prawo jazdy, mamy ukończenie szkoły, mamy 18 oczywiście. No ale konia z rzędem temu, który powie, że w wieku 18 lat czuł się jako dorosły człowiek, nie? Chodząc do szkoły, mieszkając z rodzicami. To nie jest tak do końca taki czas, kiedy już faktycznie jesteś w 100% odpowiedzialny za siebie i wiesz, ten rok później wyjeżdżasz na studia i okazuje się, że nie potrafisz ugotować makaronu, nie? I dzwonisz do mamy. I tak to wygląda w części przypadków przynajmniej. I dlatego taki gapier może być uznawany za w pewnym sensie rytuał przejścia. I szeroko w literaturze jest opisywany rytuał przejścia takiego turystycznego jako podróż backpackerska, tak? Czyli podróż z plecakiem gdzieś tam na przykład do Azji Południowo-Wschodniej. Natomiast taki rytuał przejścia jako rytuał z dzieciństwa do dorosłości, czy z czasów nastoletnich do dorosłości, to właśnie może być taki gapier wyjazdowo-turystyczny, albo po prostu gapier, w którym po raz pierwszy idziesz do poważnej pracy. Bo my często rozważając jakiś kierunek, wydaje nam takie wrażenie, rozważając jakiś kierunek, ale jeżeli my się jeszcze nie poznaliśmy, naprawdę nie wiemy co studiować, no to wtedy jest to przytłaczające, bo nie wiemy co wybrać i wszystko się wydaje interesujące. I nawet jeżeli my pójdziemy na jakiś kierunek, który okaże się, nawet załóżmy, że on się okazuje w 100% ten, to i tak my będziemy rozważać o tych pozostałych kierunkach, które odrzuciliśmy w sumie, bo łatwiej nam wtedy widzieć te atrakcyjne cechy tych kierunków, które odrzuciliśmy. Tak, ale Ja mam wrażenie, że już na etapie wyboru, już na etapie podejmowania decyzji już jesteśmy przytłuczeni, bo my antycypujemy to, że wybierzemy źle. Tak. I to może też działać w drugą stronę zupełnie, czyli wybieramy jakiś kierunek i okazuje się, że nie wybraliśmy czegoś, co w 100% nas satysfakcjonuje, więc myślimy, że okej, to w takim razie gdzieś tam musi być taki kierunek, który mi odpowiada bardziej, w którym ja się bardziej spełnię, w którym moje talenty zostaną bardziej docenione, nie? Więc to jest bardzo trudna rzecz, żeby sobie taki kierunek studiów znaleźć. Najważniejszym motywem chyba było to, właściwie w ogóle można to nazwać jako motyw, chyba tak, to był po prostu brak pomysłu na to, co zrobić po szkole, nie? Co zrobić, na jakie pójść studia, albo zły wybór kierunku. To znaczy, ktoś poszedł na studia, stwierdził, że to nie jest to, i zrezygnował z tego. No, po krótszym, po dłuższym czasie to zwykle wyglądało w ten sposób, że ktoś od początku wiedział albo przeczuwał, że to jednak nie jest to, ale dociągnę do sesji. Tak, większość nie podeszła do tej sesji, część podeszła, ale nie zdała, więc po prostu rzucili te studia w tym czasie. Więc to są takie dwa motywy związane z brakiem decyzji, tak? No mamy naukę do matury, mamy chęć podróżowania, czyli po prostu ktoś potrzebował kilku miesięcy na to, żeby zrobić jakąś podróż życia. No i zarabianie, czyli robienie pieniędzy na studia, czy po prostu na życie. Też to się zdarza i to jest bardzo popularny motyw w krajach zachodnich. Nie wiem, w Wielkiej Brytanii, w Stanach, tam gdzie są płatne. Tak, tam gdzie są płatne uniwersytety, uczelnie. I tutaj właśnie bym chciała powiedzieć, że większość gapierów to nie są takie gapiery podróżnicze. To jest mniejszość. Stricte podróżniczych jest naprawdę mało,
Natomiast większość osób podczas swojego gap year podróżuje. I to nawet częściej niż normalnie. To znaczy gap year nie jest brany ze względu na to, nie jest organizowany dlatego, że ktoś chce podróżować, ale i tak się podróżuje dlatego, że ma się więcej czasu. Więcej pieniędzy na przykład, tak, jak się zarabia. Więcej chęci do tego, żeby podróżować. Także w pewnym sensie taka przerwa skłania ku temu, żeby poznawać świat. Ale nie jest to główny motyw. Nie jest to główny motyw, ale i tak się to gdzieś tam przewija. Gap year odczarowuje trochę świat. To znaczy, jak jesteśmy w szkole, jak jesteśmy na studiach, to wszystko jest takie laboratoryjne. Wszystko robimy w warunkach nieprawdziwych. Tak? I prawdziwe życie wydaje mi się, że jest bardziej łaskawe, to znaczy więcej możemy popełniać błędów. Więcej popełniamy błędów niż na studiach, bo nikt nam nie wystawia oceny od 2 do 5, ale też musimy się liczyć z konsekwencjami tego, nie? Czyli i ten gap year nas tego uczy. I taki gap year na miejscu, jak możemy sobie po prostu być w domu, siedzieć i pracować, i taki gap year, który jest związany z podróżami. Cześć wszystkim, ja jestem Basia i rok temu zdecydowałam się zrobić gap year. Nie miałam w ogóle żadnego planu założonego, cała decyzja o tym wyszła dość późno i dość spontanicznie, aczkolwiek była to jedna z najlepszych decyzji w moim życiu, mogę to śmiało powiedzieć. Nie miałam na siebie żadnej presji w sumie, nawet do dnia dzisiejszego, że załóżmy za ten rok muszę iść gdzieś na taką uczelnię czy taką, muszę, nie wiem, zarobić tyle i tyle pieniędzy, czy zwiedzić tyle i tyle krain. Ja czegoś takiego nie miałam, nie nakładam na siebie żadnej presji, ponieważ między innymi jest to rok pandemii, więc wiadomo, że wszystko może być bardzo nieprzewidywalne, dlatego lepiej nie zakładać sobie jakichś wysokich oczekiwań, żeby się po prostu nie rozczarować. Aczkolwiek wciąż udało mi się zrobić kilka super rzeczy, którymi mogę się śmiało pochwalić. Na przykład byłam au pair w Holandii, byłam wolontariuszką w Rumunii, pracowałam w różnych miejscach, robiłam darmowe webinary, poznawałam lepiej siebie, poznałam dużą liczbę bardzo inspirujących osób. Co ciekawe, większość moich pomysłów właśnie na spędzenie tego roku brałam od osób, które napotkałam jakoś po drodze. Jeśli zastanawiacie się, co dało mi taki gap year, to przede wszystkim umiem określić moje potrzeby. Wiecie, to jest niesamowite, bo przez ten rok wy się po prostu uczycie lepszego funkcjonowania samym sobą, określenia waszych potrzeb, mówienia o waszych emocji. Ja na przykład niesamowicie zainteresowałam się takim body positive i całą liczbą takich bardziej humanistycznych rzeczy, broniących praw człowieka też między innymi. I muszę wam powiedzieć, że odbywałam też staż właśnie w super firmie, z którą mogę już chyba się pochwalić, podjęłam dalszą współpracę i zajmuje się ona między innymi też właśnie zdrowiem mentalnym, więc jakby cała moja przygoda, miejsce po prostu, w którym tutaj jestem, myślę, że gdybym rok temu zdecydowała się pójść na te studia, to na pewno nie zrobiłabym tego wszystkiego, o czym teraz mówię, i na pewno jakoś sama z sobą nie czułabym się tak super, jak jest teraz. Naprawdę, gap year ma tak dużo możliwości i tak dużo plusów, że nawet nie jestem w stanie wam tego wszystkiego po prostu wymienić. Ale zdecydowanie jest to jedna z rzeczy, gdzie możecie poznać te swoje potrzeby. Ja między innymi teraz bardziej zajmuję się moją taką ścieżką zawodową obecnie, ale wiecie, pozostały mi jeszcze tak jakby wakacje, na które też już mam plany, aczkolwiek nie zdradzam moich planów, bo informuję o rzeczach dopiero po fakcie albo w trakcie. W każdym bądź razie, no naprawdę
Gap Year ma tyle możliwości, macie tyle projektów, nawet jeśli nie zdecydujecie się na żaden projekt, bo nie wiem, nie chcecie po prostu, to nie jest coś dla Was, możecie właśnie odkryć się bardziej w sferze takiej zawodowej, czy możecie jakiś własny biznes otworzyć, kto wie. W każdym razie ja Wam to polecam z całego serca, zyskałam na tym naprawdę dużo w mojej sferze takiej mentalnej, takim love yourself, to jestem po prostu mega spełniona i przede wszystkim zaczęłam relacje od samej siebie, od relacji z samym sobą, a teraz dopiero przekładam je na relacje z innymi, bo taki powinien być porządek między innymi w naszych relacjach i w naszym życiu. Dziękuję Wam bardzo za chwilę uwagi. Pa, pa! Podsumowując, jak to powiedziałeś, to jest tylko rok. To jest tylko rok.